W jaki sposób wygenerować indywidualny plan treningowy na koncie standard, wykorzystując nasz automat? Logujemy się do systemu. Aby wygenerować plan, musicie mieć dodany przynajmniej jeden wynik z zawodów w zakładce zawody. Najlepiej, żeby był to jak najbardziej aktualny wynik. W tym celu możecie pobiec zawody lub zrobić indywidualny sprawdzian na dowolnym dystansie. Następnie wprowadzić ten wynik w nasz system. Powiedzmy, że pobiegłem dzisiaj sprawdzian na 5 km, osiągnąłem wynik 18 minut. Zapisuję. Następnie przechodzę do zakładki plany, klikam stwórz plan treningowy i generuj plan automatycznie. Dostaję formatkę do wypełnienia. Część danych jest już wypełnionych i są zaciągnięte z naszej ankiety wstępnej. Wybieramy sposób monitorowania treningu poprzez tempo lub tętno. Preferowany wybór to tempo. Jeśli wybierzecie tętno, niektóre treningi będziecie musieli przekliknąć na tempo, ponieważ tempo jest bardziej dokładne i bardziej precyzyjne, szczególnie w treningach szybszych. Będziecie mogli to zrobić w ustawieniach swojego konta. Wpisujemy dane. Tutaj część już jest wpisanych. Wybieramy datę, w której chcemy zacząć nasz trening, powiedzmy 27 marca. Wybieramy cel sportowy. Są to zawody płaskie w moim przypadku. Wybieram zawody, dystans 10 km. Wpisuję czas, jaki chciałbym osiągnąć. Nie musimy tego podawać, ale jeśli to podamy, automat podpowie nam, czy ten wynik jest osiągalny na podstawie wyników, które wprowadziliśmy do naszego systemu w zakładce zawody. Następnie wybieramy datę, kiedy mają odbyć się zawody, powiedzmy 7 czerwca. Wybieramy miejscowość. Kolejnym elementem jest dotychczasowy tygodniowy kilometraż. Wpisujemy kilometraż, jaki do tej pory realizowaliśmy, pomijając okres roztrenowania czy momentu, kiedy mieliśmy obniżoną aktywność, ile mniej więcej trenowaliśmy do tej pory. U mnie to było około 50 km tygodniowo, więc wpisuję 50 km. Wpisuję dni treningowe, w jakich mogę wykonywać treningi. Jeśli możecie we wszystkich dniach, to wpisujecie, zaznaczacie wszystkie dni. Automat wybierze te najbardziej optymalne. Jeśli wybierzecie zbyt małą ilość dni, automat poprosi Was o zaznaczenie kolejnego, żeby trening był bardziej zoptymalizowany i nie przynosił żadnej szkody dla Waszego organizmu. Wybrałem 4, automat mnie nie wyrzuca, więc wystarczająca ilość dni. Wybieram dzień na najdłuższy trening. U mnie jest to niedziela, jest to najbardziej wygodny dzień. Następnie automat wylicza nam dystans komfortowego treningu. W moim przypadku wyliczył na 12,5 km, to znaczy dystans, który jesteśmy w stanie bez większego zmęczenia pokonywać na każdym treningu. Pamiętajcie, że ikonka i zawsze daje Wam informację, co jest wymagane od nas w danym polu. Możemy to zmienić ręcznie, jeśli uważamy, że jesteśmy w stanie biegać więcej lub mniej. Wtedy zaznaczamy pole znam swój dystans komfortowy i zmieniamy ręcznie, jaki to jest dystans. Ja uważam, że ten dystans jest dobry. Klikam dalej. Dostaję informację, z jakiego wyniku zostaną dopasowane intensywności do mojego planu treningowego. Jest to właśnie ten wynik, który wprowadziłem przed chwilą na 5 km. Kontynuuj. W tym prostokącie, jaki jest mój poziom, dostajemy analizę naszego celu, czyli porównanie wyników, które chcemy osiągnąć, do wyników, które mamy wprowadzone w zakładce zawody. Dostajemy informację, czy nasz cel jest ambitny, niedoszacowany, czy przeszacowany. Dostajemy informację po to, żebyśmy wiedzieli, czy nie porywamy się z motyką na słońce, ale także dostajemy kilka cennych wskazówek na temat, w jaki sposób realizować trening. Nie wpływa to na ułożenie planu treningowego, ponieważ bazujemy głównie na parametrach wejściowych, czyli dotychczasowym treningu, a nie na Twoim zamierzonym celu. I nasz plan treningowy już jest w tak zwanej formie przed przypisaniem do kalendarza. Możemy sobie go przeklikać i zobaczyć, jak wygląda zaplanowany kilometraż, jak wyglądają zaplanowane treningi. Jeśli wszystko jest ok, klikam zapisz. Plan jest już przypisany do naszego kalendarza. Pozostaje nam tylko realizacja. W każdej chwili możecie ten plan wykasować
klikając plany, wykasuj i wygeneruj kolejny, inny plan z innymi parametrami, jeśli uważacie, że chcecie coś więcej dodać do swojego treningu. Jeśli chcecie dodać jakiś pojedynczy trening jeszcze do tego planu, bo na przykład chcielibyście mieć dodatkowe ćwiczenia wzmacniające, na przykład w piątek, to klikamy zaplanuj trening i tutaj dodajemy pojedynczy trening do naszego planu. I powiedzmy, chcemy w piątek 27 trening uzupełniający, klikamy trening uzupełniający, mamy tutaj szablony różnych naszych treningów uzupełniających, wpiszmy siła i na przykład mamy siłę biegową, różne typy siły, możemy wybrać sobie dowolny zestaw, mamy siła na nogi z hantlami, klikam zapisz i 27 powinien nam się pokazać ten trening. Mamy 10 minut treningu siłowego z filmikiem, w jaki sposób wykonać ten trening. Dziękuję za uwagę. Korzystajcie.